Nie ma się co łudzić, że jak się kupuje ciągnik z zachodu 20-letni, że on ma 5000 godzin. Nie do końca nam się to podobała praca tego tłumika. Właściwie tam takie zbyteczne hałasy, jeżeli chodzi o te sprężyny. No i jak widać, jednej sprężyny nie ma. Ona sobie leży tutaj. Koszt naprawy razem z robocizną, z regeneracją wspornika, razem z częściami, transportem też ciągnika. Ciągnik był przywieziony do nas z transportem. To wyszło około 60 000 netto. Witam serdecznie z warsztatu firmy Korbanek w Tarnowie Podgórnym. Ciągnik 6499. Już taki ciągnik był. To właściwie to jest, można powiedzieć, jego brat, ponieważ ten sam właściciel, użytkownik i tamten poprzedni ciągnik wyjechał z warsztatu już. To nie zdążyłem dokręcić reszty, co było jeszcze robione przy ciągniku. No ale tak jakby formę podsumowania, to też tam troszeczkę może powiem. No ale tu też na przykładzie, bo właściwie tak jak mówię, no, brat, może nie bliźniak, ale numer fabryczny bardzo zbliżony. Rocznik 2012, właściwie w użytkowaniu jest od 2013, bo zimą 2013 był sprzedany, czyli 10 lat pracuje. No i wypracował już tam no dosyć dużo, bo powiedzmy jest to około tam 11,5 tysiąca godzin. To tak faktycznie przy takim ciągniku to jest taka normalny przebieg. Nie ma się co łudzić, że jak się kupuje ciągnik z zachodu 20-letni, że on ma 5000 godzin albo mniej niż 10, bo to jest taka magiczna cyfra. Poniżej 10 000 to wtedy fajny ciągnik. To chyba tak nie jest i tutaj faktycznie te przebiegi na pewno są zawsze troszeczkę wyższe. No, bo tak jak mówię, ten ciągnik i to jest kilka ciągników w tym gospodarstwie, no i te przebiegi też 1000 ponad godzin, bo średnio wychodzi 1150 godzin rocznie i to jest taki realny, faktyczny przebieg na ten ciągnik, no bo wtedy wiadomo, że no, pracuje to i licznie się kręci. I podobne usterki, awarie jak w poprzednim ciągniku czy zużycia, tak samo tutaj można powiedzieć, że w tym, czyli tutaj już zrobiliśmy przednią oś, usunęliśmy luz na zawieszeniu przedniej osi. Nie było tak drastycznie jak w tym poprzednim, tam gdzie brakowało dosyć dużo w tym dużym wsporniku i trzeba było wspornik regenerować. Tutaj akurat wspornik, duży wspornik był ok, trzeba było wymienić, ja tu może odsunę, ups, i będzie pewnie widać. O, ten tutaj wsporniczek, teraz przyświecimy latarką. Widać innego koloru wspornik przedni, natomiast naprawa no nie dużo taniej by wyszła, być może niż ten, no też nie jest tani, bo to jest ponad 2000 zł i tak się potem zbiera. Mamy też tutaj drążki układu kierowniczego wymienione. Tutaj robiliśmy też łożyskowanie na zwrotnicach. Widać, tutaj dołożyliśmy, zmodyfikowaliśmy trochę fabrykę. Zamontowane są smarowniki w czopy, także będzie można te łożyska przesmarować, na pewno żywotność wtedy się troszeczkę zwiększy. No bo wiadomo, że jak jest smarowane łożysko, to na pewno dłużej wytrzymie niż łożysko raz nasmarowane i zamknięte. Nawet gdy jest super szczelnie zamknięte, to ten smar też troszeczkę się tam potem starzeje, ale zawsze gdzieś tam tej wilgoci dojdzie i niestety ten efekt smarowania już jest dość mizerny. Tutaj co prawda klient tego nie zgłaszał, natomiast jak przy poprzednim ciągniku mieliśmy uszkodzone tłumik drgań, czy tarcz sprzęgłową, zwał jak zwał. To jest element, który przenosi napęd z koła zamachowego na wałek sprzęgłowy. Tutaj nie ma przecież normalnego sprzęgła, przekładnia dyna 6. To tutaj w tym poprzednim było to samo. I tutaj no, sprawdziliśmy, bez rozpoławiania to idzie sprawdzić. Czy tu jest aby wszystko w porządku, jest to jakiś taki sposób, no i stwierdziliśmy, że tutaj jednak chyba trzeba będzie go otworzyć, bo nie do końca nam się to podobała praca tego tłumika. Właściwie tam takie zbyteczne hałasy, jeżeli chodzi o te sprężyny. No i jak widać, jednej sprężyny nie ma, ona sobie leży tutaj. No i taki tłumik to też ponad 2000, oczywiście w zamienniku. W oryginale jest
no troszeczkę droższy. Zamiennik pokażę, on się niczym w zasadzie nie różni. Ale no, zamiennik jest dokładnie to samo, tylko no, bez opakowania Akko. No i co, no tutaj tłumik trzeba wymienić, ale uszkodzona sprężyna spowodowała nam uszkodzenie i w poprzednim ciągniku było dokładnie też to samo, tylko tam już było bardziej drastyczne, bo było urwane. Tutaj widać na razie, no ale jest czujnik Power Boosta uszkodzony, no i też trzeba będzie go niestety wymienić. No i taki czujnik Power Boosta kompletny razem z tym tutaj blaszką, z tym spornikiem, no i też następne około 2000 zł. Tutaj nie wiem, czy będzie widać. Mamy zużycie na wałku sprzęgłowym, tu na łożysku, które jest w kole zamachowym. Tutaj widać dosyć takie dużo rudego koloru, co nie jest najlepszym oznakiem. No i tutaj niestety też to łożysko trzeba będzie wymienić, no ale łożysko, tutaj wałek, myślę, że wałek uda nam się zregenerować, nie będziemy go wymieniać, rozbierzemy i wałek tutaj napawa się i albo stoczy i wstawi tulejkę, tak żeby kurczę to chodziło. Jak tu widać, tam stoi sobie woda, tu jest rdza. Generalnie powinno to być tutaj dosyć sucho, natomiast no, gdzieś tutaj, jak zależy teraz jak ciągnik, jeżeli stoi na dworze cały rok, no i tej wilgoci, ta woda gdzieś tam sobie spływa. Tutaj jest na sucho skręcone, co prawda my to dajemy jednak zawsze tutaj troszeczkę takiej uszczelki płynnej, żeby tutaj no, ograniczyć, bo może się nie w 100%, ale pewno się w znacznym stopniu ograniczy dostawanie wody do tego tutaj elementu. No i teraz tak, pewnie można powiedzieć, że woda powinna wycieknąć, producent powinien przewidzieć taką ewentualność, że tu się dostanie woda. Producent przewidział, tutaj widać jest otwór i tędy powinna woda teoretycznie wylecieć, ale no jak widać tam jest zagłębienie. No i teraz jeżeli ciągnik stoi, a ma na przykład, tak jak tutaj, ładne nowe opony z przodu, a z tyłu troszeczkę podjechane, więc tył stoi ciut niżej, musiałby być zawsze postawiany mocno z górki do przodu, to wtedy woda by ciekła, a tak jeżeli ta woda tutaj sobie spływa po obudowie do środka, dostaje się i nie wyleci tym otworem, a tam widać się zbiera. I to nie jest to, że my tutaj coś myliśmy, tam po prostu tak było. Specjalnie tutaj jeszcze na razie tego nie wyczyściliśmy, żeby tutaj może pokazać, jak to wygląda w środku, co tam się może nadziać. Także kawałek sprężyny uszkodził nam dodatkowo czujnik Power Boosta. Troszeczkę więcej tu elementów, tu jeszcze będziemy robić tylne zwolnice, bo jest luz na łożyskach, trzeba tam sprawdzić. Oj, no i się. Ale żyjemy dalej. Pierścienie uszczelniające, łożyskowanie, także tutaj jeszcze troszeczkę pracy przy tym ciągniku jest, a ten poprzedni już pojechał i tutaj klient razem z poprzednim ciągnikiem zabrał też już niektóre części od tego ciągnika, także nie pokażę tego spornika od przedniej osi. No, tu widać też jest osłona jeszcze uszkodzona, w zasadzie no, sama osłona, to że uszkodzona, to może nic się nie dzieje, tylko potem gdzieś tu można uszkodzić ten przewód elektryczny od czujnika siły ciągu, no i znowu będzie problem. I taki czujnik też niestety to już zawsze trzeba liczyć w tysiącach, no i potem się niestety koszty zbierają. Jedna rzecz, którą tutaj dosyć, bym powiedział, no dobre oko, no bo trzeba się przypatrzeć faktycznie, no i wzrok sokoli, można by powiedzieć, wykryło, nie wiem, czy będzie widać. To jest kolanko przy turbosprężarce. No i jak widać, tutaj jest oberwany kołnierz. Normalnie tego w zasadzie nie było widać, dopiero jak tutaj mechanik już no, zaczął czyścić, myć, patrzy, no popękane. No i też trzeba je wymienić, no bo niestety fakt, tutaj silnik się od tego może nie uszkodzi, jeżeli to kolano by tutaj puściło, bo to jest opaską skręcone do turbosprężarki. Turbosprężarka była też naprawiana. No i teraz silnik się może od tego nie zepsuje, natomiast może wydmuchiwać część powietrza za turbosprężarką, czyli tu jest ześciśnienie, to jest skręcone taką opaską, ale no może dojść do takiej sytuacji, że część powietrza jest wydmuchiwana na zewnątrz, no więc silnik na pewno nie będzie osiągał pełnej mocy, taką jaką powinien mieć. Tutaj jeszcze rozrusznik jest wymontowany, też od razu przy okazji będzie sprawdzony.
Przewody hydrauliczne, tak jak widać, to już były też przełożone. To nie są oryginalne przewody przy orbitorze. O, ale to nie my, to już ktoś przed nami. No wiadomo, nie, zbiornik taki kosztuje troszeczkę pieniędzy, gdzieś tutaj się coś uszkodziło. Być może z powodu oberwanych, bo to jest tutaj przy kabinie, gdzieś tutaj może coś podeszło. Poduszki zawieszenia kabiny też oczywiście tu są do zrobienia. Niestety, tak jak widać też tutaj, tak jak przy poprzednim tym ciągniku, dokładnie, prawie że dokładnie te same usterki, czyli można by powiedzieć, że przy jakimś tam przebiegu i intensywnej dosyć tam eksploatacji, no to takie rzeczy wychodzą. To na pewno też ma do tego wpływ prędkość jazdy po polu, bo tak jak na przykład zawieszenie osi, ale też i smarowanie, no bo jeżeli się nie smaruje, no to ciężko oczekiwać, że to będzie tutaj długotrwałe. Tu mamy ten tłumik drgań. Tak jak mówiłem, nie jest w opakowaniu Akko, ale w zasadzie jest dokładnie ten sam tłumik drgań, także no i przez to też troszeczkę tańszy, bo tak to mówię, to by kosztowało jeszcze więcej. Przewód układu klimatyzacji też tam nie trzymie i troszeczkę tutaj rzeczy do pozakładania jest. Mówiłem też na początku, że troszeczkę przy okazji podsumujemy, więc podobne usterki, o, tu jeszcze przyciski od podnośnika, widać też uszkodzony. Jeden już jest całkiem uszkodzony, drugi nie ma osłony gumowej, za chwilę się uszkodzi. Podobnie tutaj mamy przyciski od wałka, załączania wałka i wał stop. Dokładnie to samo, że przycisk, osłony gumowe pouszkodzone, za chwileczkę się przycisk rozsypie. No i z tej strony też widzimy te spękane gumki. Tutaj już właściwie tej gumy nie ma. Także to też, a takie przyciski też kosztują niestety trochę i potem zbiera się. To i tak w ograniczonym stopniu, bo klient się ograniczał przy naprawie poprzedniego ciągnika też, no to i tak samo jak tutaj, czyli robimy to, co by trzeba zrobić, te rzeczy takie niezbędne, żeby ciągnik pracował. Może nie do końca wszystko komfortowo, bo gdyby tak chciał naprawdę, to jeszcze troszeczkę by tam weszło, ale poprzedni ciągnik można by przyjąć, że to koszt naprawy razem z robocizną, z regeneracją wspornika, razem z częściami, transportem też ciągnika. Ciągnik był przywieziony do nas z transportem. To wyszło około 60 000 netto, z czego powiedzmy 30% to jest koszty robocizny, reszta pochłonęły koszty części. No, może powiedzieć, ktoś powie, co tyle tam kosztowało, ale to jeżeli tak zacznie się to dawać, tu 2000, tu 4, tu leje do zawieszenia przedniej osi, no to później się okazuje, że tam się jednak zbierało sprzęgłowisko, które też kosztuje. I w jednym i w drugim przypadku akurat sprzęgłowisko jest do wymiany, no więc potem nawet nie wiedząc skąd taka kwota się nazywa, sami jesteśmy, że powiem, troszeczkę zszokowani, bo się wydawało, że tam parę pierdołów, ale te parę pierdołów niestety no później się okazuje, że to są jakieś tam dosyć duże koszty, no bo nie można powiedzieć, że to kosztuje mało, jeżeli koszty naprawy wynoszą tam powyżej 50 000, to już jednak troszeczkę wydatku jest, mimo nawet, że ten ciągnik ma, tak jak mówię, 10 lat i ponad 11 000, także przy zakupie używanego ciągnika z jakimś tam przebiegiem, no to można sobie łatwo przeliczyć, ile można ewentualnie by jeszcze w taki ciągnik włożyć, a ciągnik w zasadzie jeździł, do końca jeździł. Ten by za chwileczkę pewno też przestał jeździć. Wjechał tu o własnych siłach, także no niby sprawny, ale no tak jak widać pewne rzeczy są już pouszkadzane albo za chwileczkę by się miały do reszty rozlecieć. Tymczasem serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę. Oczywiście zapraszam do oglądania filmu na naszym kanale. No i jeżeli komuś się podobał film, to proszę łapkę w górę.